odcinku m.in. top 10 firm z największymi stratami w Rosji w zeszłym roku. Następnie porażka przemysłu wojskowego na targach w Dubaju. Później ambitne plany skarbówki do końca tego roku i najprawdopodobniej to, jak okłamują Putina. Ale to nie wszystko. Zapraszamy. Dzień dobry, z tej strony Paweł Jeżowski i redaktor Mateusz Lech. Witamy w środowy, piękny, mroźny poranek. Zapraszamy na codzienny ekonomiczny przegląd. Zaczynamy od tego, co się dzieje na moskiewskiej giełdzie. Na moskiewskiej giełdzie, słuchajcie, nic się nie dzieje. Waluty bardzo stabilne. Jeżeli chodzi o Uralsa, mamy zwyżkę, która jest spowodowana wczorajszym umocnieniem i przedwczorajszym umocnieniem Brenta, natomiast trzeba się spodziewać, że teraz będziemy mieli minimalny ruch w dół, a więc ten Urals będzie w okolicach 64-65, prawdopodobnie jeszcze dzisiaj, jutro. Jeżeli chodzi o gaz, tak samo stabilnie, tutaj nie należy się przynajmniej na ten moment spodziewać jakichś zmian. Jeżeli chodzi o waluty, mamy delikatne wzrosty po tej korekcie, którą obserwowaliśmy ostatnio i wyprzedaży przez eksporterów, ponieważ rząd zapowiedział kontrolę, zabieranie dewiz, 3/4 dewiz ma zostać zabranych, jeżeli ktoś się spóźni o jeden dzień ze sprzedażą, a więc wszyscy się przestraszyli, zaczęli sprzedawać, do tyłu ma to działać i tak dalej, ale o tym pewnie wiecie. Zaraz Mateusz zostanie dopuszczony do głosu, bo mamy przed nami krótkie informacje. I teraz zaczynam shorty. 100 000 żołnierzy sił zbrojnych Ukrainy zostało przeszkolonych w krajach zachodnich w ciągu niespełna 2 lat, poinformował szef Komitetu Finansowego Rady Najwyższej Danyło Hetmancew. Dużo 100 000. Prezydent Ukrainy Władimir Zełenski powiedział, że siły zbrojne tego kraju wykazują niewystarczające wyniki w kontrofensywie. Dosyć kolejna niefortunna wypowiedź. Natomiast niemiecki minister obrony obiecał pomoc w wysokości 1,3 miliarda euro. Berlin dostarczy Kijowowi 4 kolejne systemy obrony powietrznej IRIS-T oraz amunicję artyleryjską. Dzisiaj tylko dopowiem, że doczytałem, że wcześniej przez 1,5 roku też dostarczyli 4, więc podwoją tą ilość. Tam jest kwestia przede wszystkim amunicji, bo tej amunicji nie jest za dużo i to jest kluczowe, jeżeli chodzi o te systemy. One są nowoczesne, fajne, tylko potrzeba dużą ilość amunicji. A fiński rząd jest gotowy podjąć decyzję o zamknięciu wszystkich przejść granicznych na granicy z Rosją, przynajmniej dla osób ubiegających się o azyl. Ja pamiętam, jak Polacy próbowali coś takiego i były też takie zapowiedzi i tu były takie protesty, że tych migrantów, ale jak, przecież o azyl, to jak widać Finowie mają podobne pomysły, nie wiadomo dlaczego. A ja mam cytat od ministra obrony Szojgu. Od początku konfliktu dostawy głównych typów artylerii dla armii wzrosły 5-krotnie, czołgów 3-krotnie, bezzałogowych statków powietrznych 16-krotnie, pocisków precyzyjnych 5-krotnie, a kłamstw chyba 20-krotnie. Tak jakby liczyć, to jest coraz więcej, a coraz mniej widzimy używanej artylerii, szczególnie krótkiego zasięgu, z długim też, a już jest teoretycznie zima, powoli zaczyna się, a miał być taki silny ostrzał. Jak na razie ten ostrzał jest, powiedzmy, średni. Zobaczymy, jak to dalej będzie, bo oczywiście Rosjanie, ja przypominam, mówimy, że przed marcem będzie ofensywa zimowa. Zobaczymy, co im się uda w tej ofensywie osiągnąć. Wiemy, że Ministerstwo Obrony Armenii dementuje po raz kolejny informację, że Erywan zamierza dostarczać rakiety Kijowowi. Natomiast Andrzej Kolar, poseł czeskiego parlamentu z ramienia konserwatywnego ruchu TOP 09, zapowiedział utworzenie grupy roboczej, która opracuje ustawę o nacjonalizacji zamrożonego rosyjskiego mienia w kraju. Tak trzymać, Czesi. Z kolei słowacki parlament poparł wstrzymanie pomocy wojskowej dla Ukrainy i decyzję Fico.
Tu Słowacy tak nie trzymać. Zobacz, jak to się teraz podzieliło, nie? Zupełnie inne spojrzenie na to. Natomiast Rosja rozważa możliwość powrotu do służby samolotu rozpoznania wysokiego pułapu M55 geofizyka stworzonego w 1988 roku. A Kreml zażądał od gubernatorów, żeby za wszelką cenę zaprzestali wieców żon zmobilizowanych. Ostatnio było spotkanie i to był główny omawiany punkt, co powinni zrobić, szczególnie przed zbliżającymi się wyborami. Rozstrzelać. Siebie? Czy żony? No i będzie po problemie, tak. Ja nie jestem, słuchajcie, tego zdania i tego pomysłu. Ja chyba za dużo czytam rosyjskich polityków. Tak, za dużo czytasz takich rosyjskich polityków, bo przychodzą ci pomysły dotyczące właśnie broni. A właśnie, broń dla weteranów ma być bardziej dostępna, ale może o tym sobie jutro powiemy. A dzisiaj wchodzi lista Forbesa. Ale zanim to powiesz, tutaj mamy pytanie od Krzysztofa, kiedy łapki? Słuchajcie, myślę, że już. Łapki, teraz. Komentarze, subskrypcje. Bardzo, bardzo prosimy, bardzo dziękujemy. Dziękujemy wszystkim za wspieranie, patronom wspierającym. Dzięki wam możemy działać i działamy. Paweł będzie działał właśnie. Lista Forbes nie najlepszych, a najgorszych, słuchajcie, firm, a dokładnie tych firm, które wykazały się i pochwaliły się, bo nie wszystkie się też pochwaliły, to trzeba dodać, niektóre ukryły swoje dane firmy, obecnie w Rosji jest to możliwe, natomiast część się pochwaliła danymi za 2022 rok, no i mamy 10 najgorszych firm z największą stratą. Na miejscu 10 twoja ulubiona Poczta Rosyjska. Strata netto w 2022 roku skromnie 31 miliardów rubli. Ale mamy zmianę, bo w 2021 był zysk 1,5 miliarda rubli. A więc tutaj widzimy, że zmiana i za ten rok zapowiada się kolejna strata. Nie chcemy szacować ile, chyba żeby to was mocno interesowało, to możemy się w takie dywagacje pobawić. Miejsce 9, metro w Moskwie. No i tu strata podobna, 31,6 miliarda rubli. No i kolejny rok ze stratą, ale mniejszą, bo w 2021 było 48 miliardów rubli. Ja przypominam, że jedyny zysk, ostatni zysk może tak, metro uzyskało w 2016 roku i było to kilka milionów rubli, więc takie kosmetyczne. Na miejscu, słuchajcie, 8 branża internet, gry, firma VK, strata w tym momencie 32 miliardy rubli, no i pogłębiona strata. Właścicielem tutaj jest kilka firm, kilku oligarchów, no tutaj mamy głównie Gazprom, Rostek, tak, i Sogaz. Natomiast na miejscu 7 rosyjski węgiel. To tak jakby ktoś zakładał, że to jest branża, gdzie mamy wysoką marżowość. Okazuje się, że nie, jeżeli chodzi o rok 2022, bo tutaj strata 34 miliardy, a jeszcze w zeszłym 2 lata temu mieliśmy zysk 5 miliardów. Miejsce 6, sieć Swiaznoja, to jest sieć handlowa, strata 48 miliardów, rok wcześniej był zysk. Miejsce 5, największy leasingodawca rosyjski, głównie on leasinguje kolej i lotnictwo, no i tu mamy stratę oczywiście, można było się tego spodziewać, 53 miliardy rubli. Co ciekawe, właścicielem jest Ministerstwo Transportu, Ministerstwo Finansów. Dosyć ciekawe miejsce 4 i tego się chyba nikt nie spodziewał w Rosji, Ozon. Słuchajcie, znany Ozon, coś takiego jak rosyjskie Allegro, no i przynosi stratę prawie 60 miliardów rubli. No i to jest następny rok, kiedy ta strata jest tak wysoka, bo w 2021 57 miliardów rubli.
A więc no, wygląda to nie najlepiej. Miejsce trzecie, no i tu nie będzie duże zaskoczenie, a może będzie Gazprom, branża budownictwo, strata 78 miliardów rubli, rok wcześniej podobna strata. Jeżeli ktoś by się zastanawiał, co to jest za firma, bo nie kojarzy, to jest firma Gazpromu. Oni budują dla Gazpromu, przynoszą stratę, Gazprom sobie to wlicza i wszystko było fajnie, dopóki Gazprom miał dobre te wyniki, natomiast no teraz ta spółka zaczyna też ciążyć Gazpromowi. No i słuchajcie, przechodzimy na pierwsze dwa miejsca. No i o tym dużo mówiliśmy w różnego rodzaju komentarzach. Ja dużo mówiłem w sobotnich szczególnie live'ach. Nie najlepsze wyniki w zeszłym roku banków. PKB rośnie, tak. Miejsce drugie, słuchajcie, Alfa Bank. Strata 117 miliardów rubli, a jeszcze rok wcześniej byli na plusie 136, a więc dosyć duża zamiana. Tutaj przypominam, że są dosyć znani właściciele, a więc Kozłów i Friedman, znani tutaj można powiedzieć oligarchowie rosyjscy. No i słuchajcie, bezapelacyjnie miejsce pierwsze i duży problem, o tym się mówiono i wskazywano ten bank jako bank, który był na skraju bankructwa w zeszłym roku, musiał być wspomagany przez bank centralny, czyli FTB. FTB, słuchajcie, strata spora, 612 miliardów rubli, a rok wcześniej 327 miliardów rubli. No i to jest drugi największy bank rosyjski, który jest w rękach oczywiście rządowych, tak? Ponieważ Agencja Gospodarki Majątkiem Państwowym ma tam ponad 60%. Tak, a jeżeli chcielibyście, żebyśmy, nie wiem, siedli do tej listy i poomawiali, co z każdą firmą jest nie tak, możemy zrobić taki komentarz, bo chyba jesteśmy w stanie opowiedzieć troszeczkę dłużej. Dajcie znać w komentarzach, czy to by było dla Was interesujące, a my przejdziemy do kolejnego tematu. Knockout i porażka rosyjskiego eksportu broni. I mamy nowe dane. Na wystawie lotniczej Dubai Air Show 2023, największej na Bliskim Wschodzie, rosyjski Rosoboronexport, będący monopolistą w dostawach rosyjskiej broni na eksport, nie zdołał podpisać, słuchajcie, żadnego kontraktu. Sankcje, które blokują płatności w dolarach od 2018 roku, skutkują masowymi odmowami zagranicznych dostawców i instytucji finansowych współpracujących z rosyjskim sektorem zbrojeniowym. Rosyjska ekspozycja na wystawie została umieszczona na obrzeżach przestrzeni wystawienniczej, z dala od światowych liderów branży, takich jak Lockheed Martin, Boeing, Airbus, którzy podczas wydarzenia podpisali kontrakty, słuchajcie, na 67 miliardów dolarów. Rosja systematycznie traci pozycję na rynku eksportu broni, a jej udział spadł z 22% do 16% w latach 2018-2022, a eksperci prognozują dalszy spadek. Ja się tutaj zgadzam z ekspertami. Rosja może utracić status drugiego co do wielkości dostawcy broni na świecie na rzecz Francji. Zastanawiam się, kto jest trzeci, bo myślę, że w przyszłości też tak może być, że Rosja spadnie poza podium. W Indiach, kluczowym rynku dla Rosji, dostawy spadły o 37% w ciągu ostatnich 5 lat, a eksport broni będzie prawdopodobnie nadal maleć z powodu sankcji handlowych i presji ze strony Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników. Przypominam, nie potrafią się dogadać co do płatności za broń, jakieś kontrakty już były odwoływane, więc ta współpraca nie wygląda zbyt kolorowo i raczej światełka w tunelu przynajmniej na razie nie ma. Podsumujmy zatem wyniki tych targów. USA i Europa 67 miliardów dolarów kontrakty, Rosja
0 rubli. I tu akurat nie ma znaczenia waluta, bo 0 jest 0 w każdej walucie. Masz coś do dodania, Paweł? Podobają Ci się takie wyniki? Będą sprzedawać weteranom broń teraz. Okej. No to świetnie. Jest nowa ustawa, chyba żeby zwiększyć przestępczość w Rosji. Tak. Ułatwienie będzie. To słuchajcie, mamy następne informacje. Planują ściągnąć z ludzi dodatkowe 4 biliony rubli i to do końca tego roku. Jeszcze w tym roku rząd planuje sięgnąć głębiej do kieszeni obywateli Rosji. Federalna Służba Podatkowa zwiększy wpływy od ludności i przedsiębiorstw do końca tego roku o 4 biliony rubli, powiedział we wtorek prezydentowi Putinowi szef wydziału Daniil Egorow i tutaj szef skarbówki. Nie? Tu się zastanawiam, czy rzeczywiście to jest możliwe, czy pan Daniil po prostu jest urodzonym wazeliniarzem i skrajnym optymistą, ale chyba Paweł ma odpowiedź później na to pytanie. Natomiast według niego w ciągu roku Federalna Służba Podatkowa planuje zebrać do skonsolidowanego budżetu 46 bilionów rubli. Stanowi to około 28% rosyjskiego PKB, które Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego szacuje na 166 bilionów całość. W tym roku mieliśmy całkowity budżet w wysokości 42 bilionów rubli, czyli będzie o ponad 4 biliony więcej, pochwalił się Jegorow prezydentowi. Szef Federalnej Służby Skarbowej dodał, że w ciągu 10 miesięcy organom podatkowym udało się zwiększyć wpływy do budżetu wszystkich szczebli o 3,6 bilionów rubli do 37,6 biliona rubli. Putin zażądał, aby Federalna Służba Skarbowa nie zwalniała tempa i wypełniała powierzone zadania z honorem. Powiem wam, te rozmowy są jak z jakichś słabych seriali. Od wyników waszej pracy zależy zrównoważone uzupełnienie budżetów na wszystkich poziomach, realizacja zakrojonych na szeroką skalę programów społecznych, na które jest zapotrzebowanie oraz tworzenie sprzyjających warunków dla wzmacniania gospodarki, powiedział prezydent Putin. Próbuje się tak, wiecie, troszeczkę wcielić. W przyszłym roku rosyjski rząd zaplanował gwałtowny wzrost wpływów podatkowych do Skarbu Federalnego, który wyda na armię 11 bilionów rubli, a na wszystkie siły bezpieczeństwa w ogóle ponad 14 bilionów rubli. Zapowiada się wesoły rok w przyszłym roku. Przecież nie miałeś dzieciństwa w komunizmie, to teraz możesz nadrobić. Tak, ale to jest najfajniejsze dzieciństwo w komunizmie, bo nie na moim tym przypadku, tylko sobie obserwuję tak z zapłotu troszeczkę. No tak, troszkę masz lepiej pod tym względem. Ale słuchajcie, ja sobie troszeczkę poszperałem i chciałem sprawdzić to, co Mateusz przygotował. No i okazuje się, że Putin jest okłamywany. Przynajmniej tak wskazują dane, do których dotarła Izwiestia, a chodzi o pobór podatków do Skarbu Państwa za pierwszą połowę, czyli do czerwca, spadł o 1,5 biliona rubli w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku. Świadczą o tym dane, czyli nie szacunki, bo tutaj ten pan, co wcześniej mówił, to były tam szacunki i nie budżetu federalnego, tylko budżetu skonsolidowanego. Ja zaraz wytłumaczę, jaka jest różnica, żeby nie było długo. Natomiast tutaj są szacunki portalu analitycznego Federalnej Służby Podatkowej, z tej samej, z której szefem jest ten jegomość, i które zbadała gazeta Izwiestia. No i tam liczby są bezwzględne, ponieważ te liczby kształtowały się na poziomie 8,4 biliona rubli, czyli przez połowę roku 8,4 biliona rubli zebrano wobec prawie 10 bilionów rok wcześniej, czyli mamy różnicę o 14%. Przypomnijmy, że dochody do budżetu federalnego pochodzą głównie z podatku dochodowego od osób prawnych, fizycznych i z podatku od wydobycia minerałów. No i oczywiście tutaj największy spadek na wydobyciu kopalin, bo z 5,7 spadliśmy do 3,7, czyli 35% w dół. Nawet jeżeli założymy, że przez najbliższe pół roku te ceny będą wyższe, no to nie będzie lepszych wyników niż w zeszłym roku. Co ciekawe, podatek dochodowy w pierwszym półroczu spadł również
o 5% w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku i to od osób prawnych, a od osób fizycznych o 11%. No i teraz zastanawiacie się, skąd te różnice. Ano, wszystko wskazuje, że szacunki ministerialne i służb skarbowych są z 4 liter, ponieważ urzędnicy wolą częściej mówić nie o budżecie federalnym, a o budżecie skonsolidowanym i szacunkach i prognozach tego budżetu, a przypomnijmy, że budżet skonsolidowany to jest federalny plus regiony plus lokalny. I tak jak tutaj mój kolega powiedział, pan Daniil Jegorow na spotkaniu z Władimirem Putinem powiedział, że dochody tego skonsolidowanego za 10 miesięcy wzrosły o 10%. No tak, 10 miesięcy to 10%, nie? No to myślę, że zauważył również, że i tutaj, bo dostał pytanie, jeżeli chodzi o federalny, to nie był w stanie udzielić poprawnej odpowiedzi i powiedział, że są to jakieś odchylenia rzędu 1%, ale nie podał konkretnych wartości. Dlaczego budżet federalny jest tak ważny? Ponieważ to z budżetu federalnego są zobowiązania socjalne, w tym waloryzacja emerytur, rent i tak dalej, finansowanie szkół, pensje dla pracowników sektora publicznego, ale przede wszystkim to z budżetu federalnego idą wydatki na obronność i bezpieczeństwo. I jedyny element, który rośnie, jeżeli chodzi o przychody, to są przychody z VAT-u. Dlaczego? Podwyżki, inflacja. Do końca 2023 władze, według pana Jegorowa, spodziewają się, że do budżetu federalnego wpłynie, federalnego, nie tego skonsolidowanego, tylko jak wytniemy 23 biliony rubli. Tak wynika z wyliczeń Izby Obrachunkowej, znowuż ta niedobra izba, bo zaczyna im wyciągać. Co to oznacza? Oznacza, że bieżąca prognoza jest prawie 3 razy większa niż zebrano przez pół roku. Czyli w pół roku oni chcą zebrać 2 razy więcej, znaczy powinni zebrać, żeby wypełnić prognozę, niż przez pierwsze pół roku. Czy to jest możliwe? Pozostawiam wam do dyskusji. A ja życzę wszystkim, abyśmy byli takimi optymistami jak rosyjscy oficjele. Bo plany i wiesz, ten optymizm taki ich narodowy, bo to już jest chyba narodowy optymizm, jest godny pozazdroszczenia. Naprawdę oni są optymistami w tych wszystkich założeniach, a że później się nie udaje, no to zły Zachód albo coś tam się wykrzaczyło, ale optymizm zawsze jest. Słuchajcie, mamy jeszcze wiadomości. Ponad połowa Rosjan nie chce udostępniać swoich danych rządowi. Około 52% Rosjan nie jest gotowych na udostępnianie danych osobowych państwu. Ponad połowa, dokładnie 56%, wątpi w bezpieczne przechowywanie swoich danych przez firmy komercyjne. Świadczą o tym wyniki badania przeprowadzonego przez Ogólnorosyjskie Centrum Badania Opinii Publicznej przy rządzie w ramach przygotowanego krajowego projektu Gospodarka Danych. Badanie wykazało również, że 46% respondentów uważa, że dane przekazywane w celu korzystania z usług rządowych są słabo chronione. 1/3 respondentów uważa, że państwo wykorzystuje ich dane do monitorowania ich życia i potwierdzenia ich tożsamości, czyli w sumie rozsądnie zakładają. Stowarzyszenie Big Data Association kojarzy nieufność obywateli z nadmiarem negatywnych wiadomości na temat wycieków informacji. Co więcej, zauważa Roskomnadzor, sytuacja stale się pogarsza. I tu mam ciekawostkę dla Was. W pierwszym półroczu tego roku miało miejsce 76 incydentów związanych z wyciekiem danych Rosjan, czyli 4-krotnie więcej niż w tym samym okresie w zeszłym roku. O tym w sumie mówimy mało, bo rzadko się te informacje ukazują, natomiast 76 wycieków danych i 4-krotny przyrost w stosunku do zeszłego roku to bardzo ciekawe wiadomości, pokazują właśnie, gdzie brakuje informatyków na przykład. Do czerwca w internecie znajdowało się 200 milionów rekordów obywateli rosyjskich, a liczba ataków hakerskich wzrosła o 10%. I to wychodzi na to, że statystycznie dla każdego Rosjanina
można znaleźć w sieci co najmniej jeden raz jego dane osobowe, a połowę z Rosjan można znaleźć w 2 różnych miejscach, niezwiązanych ze sobą kompletnie. To jest przerażające. Wcześniej Ministerstwo Rozwoju Cyfrowego zapowiadało plany rezygnacji z przechowywania wrażliwych danych obywateli do przyszłego roku i wprowadzenia bezpiecznych metod ich przetwarzania. I tu, moi mili, zadanie dla Was. Dajcie znać w komentarzach, co mogłoby Ministerstwo Cyfryzacji mieć na myśli, bo mnie przychodzi tylko do głowy, że będą przepisywać te wszystkie dane na kartki papieru, bo ja inaczej sobie tego nie potrafię wyobrazić. No chyba, że macie jakiś inny pomysł, więc tu zadanie dla Was, piszcie w komentarzach, bo ja bym chciał wiedzieć. Paweł, ty masz jakiś pomysł inny niż kartki papieru? Żeby było bezpiecznie, ale jednocześnie, żeby nie było tych informatyków. Nie, po tym jak Xerox się wycofał, to nie. Miałem, ale się niestety spalili mi moje pomysły. Tak. Masz jeszcze coś, czy kończymy? Nie, myślę, że kończymy. Dziękujemy, miłego dnia. Zapraszamy na popołudnie, jeżeli będzie komentarz, a być może szykujemy dla Was niespodziankę. Zobaczymy, czy się uda. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Hej, hej. Dziękujemy za obejrzenie materiału do końca. Zapraszamy kolejnego dnia. Trzymajcie się. Cześć.